Witajcie! Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie projekt, który ciągnął się już od wiosny tego roku. I w końcu udało mi się dociągnąć go do mety. Mowa tu oczywiście o takim zgrabnym, poręcznym zasilaczu sterowanym cyfrowo, który klasycznie, tak jak większość moich projektów, został zbudowany zupełnie od zera. Może tak na wstępie od razu przyjrzyjmy mu się z bliska. Interfejs urządzenia jest dosyć skromny, taki minimalistyczny i myślę, że dzięki temu całkiem elegancki. Mamy tu taki klasyczny wyświetlacz LCD, 16 znaków i 2 linie oraz jeszcze encoder z przyciskiem. I to wszystko. Całym zasilaczem sterujemy właśnie przez ten encoder. Tutaj mamy wyjścia. Zasilacz ma 2 kanały, a jako złącze dałem taką klasyczną kostkę połączeniową. Nie chciałem mi się bawić w żadne złącza bananowe, bo po pierwsze, prawie nigdzie ich nie używam, a po drugie, zastanówcie się, jak duże byłoby 6 złączy bananowych tutaj. Z tyłu nic nie ma, a tutaj mamy wejście zasilania, zakres napięć dosyć szeroki, jak widzicie, oraz włącznik. Obudowa rzecz jasna wydrukowana na drukarce 3D. To odpalmy sobie na chwilę ten zasilacz, zobaczmy, jak prezentuje się w akcji. Tutaj wpiłem teraz 12 V. Mamy ekran powitalny i od razu parametry obydwu kanałów. Zasilacz ustawił to, co było poprzednio ustawione. Mamy tu teraz napięcie i moc w obydwu kanałach, ale to można sobie zmienić. Zamiast tego możemy jeszcze mieć moc i prąd, albo klasyczek, czyli napięcie i prąd. W drugim kanale to samo. Wskazania napięcia tutaj są jak najbardziej w punkt. Zobaczcie, zmierzymy w kanale pierwszym. Na zasilaczu jest pokazane 5,11 V. No i fluk też pokazuje 5,11 V. Myślę, że to był całkiem dobry wzorzec do kalibracji, no lepszego nie mam. Zobaczmy drugi kanał. Tu jest 1,44 V. W zaokrągleniu też 1,44. Zasilacz jest całkiem idiotoodporny. Jak na przykład teraz zewrę tutaj, kanał drugi, to nic nie wybuchło, nic się nie zapaliło. Po prostu wywaliło fold w kanale drugim, a pierwszy cały czas działa. Teraz jak zewrę pierwszy, to też wywaliło fold w pierwszym i to wszystko. A jak przytrzymam encoder, to kanały z powrotem wstają. Nastawy reguluje się po wciśnięciu szybkim encodera i wtedy pojawia nam się tutaj kursor, który ustawiamy na polu, którego wartość chcemy zmienić. Po najechaniu na pole ponownie wciskam encoder i tutaj mogę sobie manipulować dowolną cyfrą. A jak go chwilę przytrzymam, to stąd wychodzę i przechodzę do innych pól. Tutaj mogę sobie na przykład kanał wyłączyć i włączyć. Jak teraz chwilę przytrzymam encoder, to wychodzę z powrotem tu. Myślę, że interfejs i obsługa tego jest całkiem prosta. Ale już o samej konstrukcji zasilacza, nie powiedziałbym, że jest prosta. Pierwsze wzmianki o tym projekcie pojawiły się już 8 miesięcy temu. 5 miesięcy temu podobno projekt prawie był już na mecie. No ostatecznie na mecie jest dopiero dzisiaj, więc dlaczego tak długo to wszystko zajęło? Zasilacz składa się z 2 części, cyfrowej i analogowej. I to właśnie analogowa stworzyła tutaj najwięcej problemów. Z kolei na cyfrową w ogóle nie będę narzekał, bo tu nie ma na co narzekać. Wyszła po prostu od strzała. Absolutnie żadnych problemów z nią nie było. Na temat walki z częścią analogową powstał cały osobny odcinek. Przytknięcie sondy do ścieżki powodowało natychmiastowe wyłączenie przetwornicy. I zamiast prawilnej funkcji liniowej mamy tu jakąś brzydką hiperbolę. Układ na chwilę stanął w płomieniach, a podczas palenia się układ dalej działał. Panie pośle! Nawet przy produkcji samego materiału o tym zasilaczu pojawiły się problemy. Obejrzelibyście go dzień wcześniej, gdyby nie to, że jak już miałem w końcu zabrać się za nagrywanie, miernik odmówił współpracy. Zaczął po prostu bez powodu drzeć mordę. Po czyszczeniu gumek od wyświetlacza, żeby lepiej kontaktowały, miernik cały czas pikał. Poczytałem o tym trochę i wyszło na to, że przyczyną może być syf w gniazdach wejściowych. A było go tam naprawdę sporo. Niestety czyszczenie nic nie dało, więc żeby się upewnić, że to na pewno gniazda, a nie coś innego, wylutowałem je. Teraz miernik zachowywał się prawidłowo. Siedział cicho, a kiedy było trzeba, ostrzegał o złym podłączeniu sond.
Dopiero wyczyszczenie gniazda na błysk i usunięcie wszelkich resztek topnika z płytki po lutowaniu rozwiązało problem. Tyle, że dzień zdążył się już skończyć i temat filmu dalej pozostawał nieruszony. No, ostatecznie udało mi się z tym wszystkim uporać i miejmy nadzieję, że tutaj już nic się nie wydarzy dzisiaj. Takiego, co by jeszcze miał ten materiał opóźnić. Wiedzieliśmy zasilacz z zewnątrz, to zajrzyjmy sobie do wnętrza. To jest na razie tutaj spasowany na wcisk i myślę, że to tak zostawię. Wchodzi to tutaj dosyć ciasno, nie rozleci się tak łatwo. Porobiłem to tu na złączki, żadne kable lutowane na sztywno, bo rozbiórka takich urządzeń, gdzie kable są na sztywno, to jest po prostu dramat. A tutaj proszę, elegancko, złącze się wypina i mamy oddzieloną część cyfrową i analogową. Płytka analogowa z tej strony wygląda niepozornie, no ale widać, że tam po drugiej stronie dzieje się całkiem sporo. Wyciągnę ją na chwilę, to zobaczycie, jak ta druga strona wygląda. No myślę, że widać, że działo się tutaj sporo. Podstawową rzeczą, jakiej się nauczyłem przy budowaniu tego, jest to, że robienie przetwornicy na kilkaset kiloherców na płytce jednowarstwowej to nie najlepszy pomysł. Po prostu strasznie to siało zakłóceniami. Musiałem tutaj dodać takie jakby wzmocnienia na masie, żeby ta masa tu lepiej była połączona i mniej zakłóceń się na tej masie indukowało. Bo ten układ sam siebie zakłócał. Tutaj też dokonywałem jakichś drobnych przeróbek. Oczywiście na płytce, na projekcie płytki, który wy dostaniecie, to już jest wszystko zrobione ścieżkami. Nie trzeba tam żadnych przewodów lutować. A co my tu tak właściwie mamy? Tutaj siedzi sterownik przetwornicy. Mam go ze starej płyty głównej. Dokładnie stąd. On siedział sobie tutaj. I dalej siedzi, tyle że nie on, tylko inny układ też wylutowany z płyty głównej. Takie było zamierzenie projektu, żeby zbudować coś z czegoś, co wydaje się zupełnym śmieciem. Na dwóch płytach znalazłem 3 takie scalaki. To się nazywa ISL 6227. Więc myślę, że to nie jest żaden towar deficytowy i dosyć łatwo to dostaniecie. Tutaj obok tego ISL-a mamy 2 potencjometry cyfrowe, które sterują napięciem wyjściowym. Tu sobie siedzą takie MOSFETy zalane w cynie, żeby lepiej to odprowadzało ciepło. Dalej mamy tantale wygładzające, a tutaj już jest układ pomiarowy prądu i napięcia. Od napięcia mamy taki zwykły dzielnik na 2 rezystorach precyzyjnych, a od prądu mamy wzmacniacz różnicowy. A tu jeszcze jest stabilizator 5V, bo z czegoś część cyfrową trzeba zasilić. I ten scalak też używa 5V. Część cyfrowa z kolei wygląda tak. Nieduża płyteczka z jednym mikrokontrolerem i kilkoma innymi elementami. Jak będzie chciała stąd wyjść, to wam pokażę, co tutaj konkretnie siedzi. Jak mnie znacie, to nie trudno się domyślić, że to jest jakaś Atmega. A konkretnie Atmega 16. Tutaj naprawdę nie potrzeba żadnego superkomputera. 8-bitowy procek taktowany 8 MHz z 10-bitowym ADC w zupełności wystarcza. Tutaj ten stalak obok to jest TL431, który nam daje napięcie odniesienia dla ADC. W porównaniu z częścią analogową, trywialne rzeczy. Tam siedzi sobie jeszcze wyświetlacz i encoder. No dobrze, ale cały czas nie odpowiedziałem na jedno pytanie. Jakie parametry ma to cacko? W każdym kanale można ustawić napięcie z zakresu od 1,2 do 5,25V, a prądu z jednego kanału można wystać ponad 5 A. Czyli jakby tak połączyć 2 kanały równolegle, to możemy z tego wycisnąć około 50 W. Ten zasilacz zaprojektowałem stricte pod cyfrówkę, dlatego ma taki wąski zakres napięć. A pomimo, że cyfrówka dużych prądów zazwyczaj nie pobiera, to ta duża wydajność prądowa może nam się przydać podczas napraw, jak będziemy robić próbę zwarciową. No dobrze, to potestujmy sobie teraz ten zasilacz trochę bardziej dokładnie. Oprócz tego menu z nastawami, które wam już pokazywałem, mamy tu jeszcze o takie menu, gdzie możemy sobie ustawić częstotliwość odświeżania wyświetlacza, jak często będą odświeżane wyniki pomiarów prądu i napięcia. I możemy też wybrać, czy zapisywać ustawione wcześniej wartości.
Jak teraz sobie to wyłączę i stąd wyjdę, to zasilacz nie zapisuje tego, co wcześniej tu było ustawione. Widzicie, obydwa kanały mamy teraz wyłączone. Tutaj w menu z nastawami wszędzie wyświetlają się aktualne wartości. Dopiero jak wejdziemy sobie w jakąś pozycję, to możemy ustawić to, co tutaj ma być. Ustawimy sobie tutaj 3,3. Teraz wyjdę, odpalę ten kanał i ustawiła nam się najbliższa możliwa wartość. Zasilacz ma też ograniczenie prądowe, które możemy sobie ustawiać tutaj. Zakres nastawy jest od 50 mA aż do 4 A. A jak teraz pokręcę jeszcze wyżej, to ograniczenie zupełnie się dezaktywuje. I teraz prąd w kanale będzie nam ograniczał tylko sam układ przetwornicy, który pozwala pociągnąć nieco ponad 5 A. Możemy zresztą to sobie teraz sprawdzić. Mamy podpięte sztuczne obciążenie, w kanale ustawione 3 V, a tutaj odczyt napięcia z kanału. Na początku od razu widać, ile są warte te chińskie mierniczki. No bądźmy szczerzy, rozbieżność jest dosyć spora. Czego nie można powiedzieć o tych pomiarach. 4 A, a napięcie spadło nam jedynie o 20 mV. Jest 5 A, spadek niecałe 30 mV. To kręćmy dalej. 5,5. Dopiero przy ponad 6 A wywaliło nam fault w tym kanale. No przyznacie, jest moc. Przy 5 V też widzimy. Bez problemu wyciąga ponad 4 A. I w pewnym momencie pojawia nam się tu taki znaczek plus minus przy pomiarze prądu, co znaczy, że już się nam nasyciła ADC. I to, co tu jest wyświetlane, jest po prostu obcięte, bo zaprojektowałem to na zakres do 4 A. Ale jak pozwala na więcej, to czemu by tego nie wykorzystać? Resetowanie kanału po przeciążeniu działa z każdego miejsca. Zobaczcie, nawet tutaj, jak jestem w tym menu. Przytrzymam, resetuje się. Teraz połączyłem obydwa kanały równolegle i spróbujmy wycisnąć z tego zasilacza 10 A. Nie mówiłem wam jeszcze o czymś, co nie dla każdego jest oczywiste. Ten zasilacz może nie tylko podawać moc, może ją także odbierać. Zobaczcie teraz. Między kanałami jest lekka różnica poziomów napięć. Jeden kanał wysysa moc z drugiego. Teraz kanał drugi zasysa sobie trochę mocy z kanału pierwszego, co jest tutaj pokazane jako ujemna moc. I też jak widzicie ujemny prąd. To oznacza, że prąd wpływa do kanału, a nie z niego wypływa. Na początku w ogóle nie brałem tego pod uwagę, dopiero później zauważyłem, że w tej topologii przetwornicy takie coś jest w ogóle możliwe. I wiąże się to z pewnym niebezpieczeństwem, ponieważ zazwyczaj zasilacz, który podłączamy tutaj, nie może odbierać mocy. Więc jak zasilacz zacząłby nam pobierać stąd moc większą, niż tutaj oddaje, to na jego tam wewnętrznej linii zasilania, którą zasila ten zasilacz, zaczęłoby gwałtownie rosnąć napięcie, co mogłoby się skończyć uszkodzeniem. Na to trzeba właśnie uważać, żeby w niekontrolowany sposób nie podłączać tutaj czegoś, z czego zasilacz może zassać moc, na przykład jakiegoś innego zasilacza. Ale dobrze, przejdźmy do naszego 10-amperowego testu. Ograniczenia prądowe w obydwu kanałach wyłączone i jedziemy. Prądy widzicie mniej więcej porówno się rozkładają. I mamy 10 amperów. Do oporu dokręciłem gałkę, więcej nie pójdzie. A napięcie spadło nam raptem o 50 mV. Tutaj się to do 10 nie sumuje, no bo te wskaźniki się nasyciły. Powinien się tu ten plus minus pojawić, ale się nie pojawił. Może jeszcze muszę coś delikatnie zmienić w softie. Przy 10-amperowym obciążeniu zasilacz dosyć mocno się nagrzewał. Temperatura na MOSFETach potrafiła przekroczyć 80 stopni. Po zamknięciu tego w obudowie sytuacja jedynie by się pogorszyła, bo mielibyśmy słabszą wentylację. Dlatego do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem dodałbym tam jakiś mały radiator. Przy 4 amperach na kanał temperatura na MOSFETach stabilizowała się w okolicach 75 stopni, co też jest dosyć wysoko. Sprawdzaliśmy dokładność wskazań napięcia, to sprawdźmy teraz dokładność wskazań prądu. Obciążam teraz kanał pierwszy. No i widać, że tutaj jest już trochę gorzej niż przy napięciu. Bo tu jest 80 mA, a płynie prawie 120. Jak to podkręcić,
to widzicie, że już lepiej ten odczyt wygląda. Przy 4 się wyrównuje. Dokładny miernik prądu jest zrobić znacznie ciężej niż dokładny miernik napięcia. Szczególnie jeśli ten prąd mierzymy na dodatniej szynie zasilania. Co tutaj trzeba było robić, bo mamy 2 kanały i wspólną masę. Można sobie w softie przed kompilacją pozmieniać trochę wartości kalibrujące i będzie to wyglądało lepiej. Tutaj sporym problemem jest to, że te wzmacniacze operacyjne nie są idealne. Mimo że zastosowałem taki lepszy wzmacniacz, to dalej jego parametry trochę się zmieniają, wraz ze zmianami napięcia, które jest na jego wejściach. Bo zobaczcie, teraz zmieniam tutaj napięcie na wyjściu zasilacza. Prąd jest tu cały czas taki sam, ale odczyt prądu się zmienia. Jak ustawię to na 1,25 V, to mniej więcej się pokrywają te odczyty. Jak teraz to podbiję, to się rozjeżdżają. Potestujmy sobie teraz ograniczenie prądowe. Ustawię je powiedzmy na pół ampera i sprawdźmy, czy prąd zostanie ograniczony do takiej wartości. I jak widać tak. Zobaczcie, napięcie spadło, płynie pół ampera. Odłączam rezystor, napięcie wraca do normy, zasilacz przestawia się w tryb stałonapięciowy. A teraz w stałoprądowy. A co się stanie, jak podłączę rezystory, przez które nawet przy minimalnym napięciu wyjściowym zasilacza popłynie większy prąd niż ustawiony na ograniczeniu? Widzicie, w zasilaczu wywaliło błąd, ale tym razem to nie jest fault, tylko error. Zasilacz nam komunikuje, że nie był w stanie ograniczyć prądu do zadanej wartości i po prostu wyłączył kanał, żeby chronić odbiornik tutaj do niego podłączony. Ograniczenie prądowe jest tutaj czysto programowe, no i ograniczanie tego prądu chwilę trwa. Jak widzicie teraz, mamy tu jakieś 40 milisekund, zanim to spadnie do poziomu pół ampera. W tak trywialnym przypadku jak rezystor, można by od razu wyliczyć, do jakiej wartości to napięcie zbić, żeby ten prąd ograniczyć. Ale zasilacz nie ma pojęcia, co jest podłączone na jego wyjście. Czy to jest rezystor, czy na przykład dioda. Bo jakby diodę potraktować jako rezystor, to ten prąd po zbiciu wynosiłby praktycznie 0. Bo dioda ma znacznie bardziej stromą charakterystykę niż taki zwykły rezystor. W związku z czym zasilacz za każdym razem musi mierzyć ten prąd, sprawdzać, czy on jest za wysoki, kręcić tym cyfrowym potencjometrem o 1 stopień w dół, ponownie mierzyć prąd i ponownie podejmować decyzję, czy go skręcać w dół, czy nie skręcać. A to trochę czasu zajmuje. Na wejściu mamy filtry RC, które mają jakąś tam swoją stałą czasową, bo bez tego odczyty by nam tutaj strasznie latały. A jest jeszcze inna kwestia. Z napięciem wyjściowym nie możemy sobie z dowolną szybkością skakać w górę i w dół. Na wyjściu mamy spory kondensator, rozładowanie którego trochę trwa. Tutaj na szczęście ten zasilacz, tak jak mówiłem wcześniej, może też odbierać moc, więc jak obniżamy napięcie, to z kondensatora napięcie wysysa nie tylko obciążenie, ale też sam zasilacz. Rzućmy teraz okiem na dynamiczne parametry napięciowe naszego zasilacza. Podłączyłem tutaj takie rezystory niskiej wartości przez MOSFETA, którym steruje generator funkcyjny. Prostokąt pół Hz na bramkę podaje i ten MOSFET nam tutaj odłącza i podłącza te rezystory do zasilacza. Prąd skacze od 0 do ponad 4 A momentalnie. I zobaczmy, jak zachowuje się wtedy napięcie. Widzimy teraz ten skok, który nastąpił po odłączeniu tych rezystorów. I ma on pół volta z kawałkiem. A trwał raptem 20 mikrosekund. A później natychmiast to wróciło do normy. Powiedziałbym, że jest naprawdę dobrze. Natomiast przy obciążaniu naszego zasilacza 4 A napięcie spada nam o około 500 mV na czas podobny jak wtedy nam skakało do góry, czyli też 20 mikrosekund, po czym wraca do normy. No dobrze, myślę, że wystarczy już tego testowania. Jak zawsze wyszło to dosyć długo. Na koniec rzućmy sobie okiem na schemat i soft naszego zasilacza.
Schemat, jak widzicie, wcale nie jest taki skomplikowany. Mamy tutaj sekcję wejściową z tym 5V stabilizatorem, a dalej jest już ta przetwornica dwukanałowa. Kanały są symetryczne, to rzucimy sobie okiem tylko na jeden. Tu mamy część wykonawczą, czyli MOSFETy, dławik oraz te kondensatory wyjściowe. Tu są rezystory pomiarowe i wzmacniacz różnicowy do nich podpięty. A za tym wzmacniaczem jest jeszcze drugi, który wzmacnia napięcie wychodzące z tego. Tutaj jest dzielnik i z tego dzielnika to już sobie idzie do części cyfrowej, wchodzi na ADC. W tym miejscu jest cyfrowy potencjometr, który jest włączony tutaj w dzielnik, z którego napięcie wraca tutaj na układ. Przez to, że wzmacniacz w takiej konfiguracji nie jest w stanie podać na wyjście idealnie masy, to ten potencjał, który uznajemy za 0, został trochę podbity. Mamy tutaj na diodzie Schottkiego taki trywialny stabilizator i to nam generuje tutaj niecałe 0,3 V. Co już w zupełności wystarcza, bo ten wzmacniacz, w sumie to ten, potrafi zejść do 30 mV. Więc tutaj 300 a 30 to mamy rząd wielkości różnicy. Z płytki wyszła taka trochę fuszerka, tak jak mówiłem wcześniej, przez tą masę, przez te problemy z masą. Tutaj rozwiązałem to w ten sposób, że dałem takie pogrubienia, które już wcześniej widzieliście na płytce. One są tutaj na różowo zaznaczone. Takie coś oznacza, że trzeba tutaj dać grubszy kawałek drutu po stronie ścieżek. A te zielone to są już zworki, na które jest normalnie miejsce, żeby je wlutować. Płytka cyfrowa jest na tyle prosta, że tutaj naprawdę nie ma o czym się rozgadywać. Atmega i trochę elementów pasywnych. Wszystkie pliki projektu są klasycznie na dysku Google, link w opisie. Macie tutaj 4 foldery, a w nich siedzą projekty płytki analogowej, płytki cyfrowej, obudowa do wydruku, no i jeszcze soft. Obudowa składa się z dwóch części, dolnej i górnej. Tak to wygląda. Tutaj mamy tą górną część, a tu jest dolna. W softie możemy sobie zmienić wartości kalibrujące mierniki. Tutaj jest wszystko opisane. Co konkretnie znaczy dana wartość. Tutaj są 4 wartości, po 2 na kanał dla miernika napięcia i prądu. A sam soft nie jest jakiś ogromny, jak widzicie, nieco ponad 1200 linii. W pamięci Procka zajmuje to 13 KB. I myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że projekt się podobał i zachęciłem Was do próby zbudowania czegoś podobnego. Jeżeli się podobało, zostawcie po sobie łapy w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów, kolejnych projektów i jednocześnie wesprzeć kanał. Subskrybujcie go. Jeżeli oglądacie to zaraz po publikacji, to oczywiście wesołych świąt i widzimy się za jakiś czas.